poprzednim odcinku wyjaśniliśmy sobie, czym są nuty perfum, a czym ich rzeczywiste składniki. Dla większości z Was nie było to chyba zaskoczeniem, że te dwie rzeczy nie są ze sobą tożsame. Ale widziałem też, że pojawiło się tutaj spore zaciekawienie, szczególnie jednym tematem i też sporo pytań, mianowicie jak to jest z tymi rzeczywistymi składnikami? Ile mamy tutaj rzeczywiście natury, a ile, powiedzmy sobie potocznie, chemii we współczesnych perfumach? Dziś postaram się Wam o tym opowiedzieć. Cześć, witajcie! Na wstępie pozwólcie jednak, że Wam coś wyjaśnię. Ponieważ my w perfumerii mamy takie twarde rozgraniczenie, że z jednej strony mamy te składniki naturalne, czyli jakieś olejki eteryczne, ekstrakty itd., a po przeciwnej stronie mamy syntetyki, czyli tak zwane aromamolekuły. To jest, słuchajcie, uproszczenie, zwłaszcza w przypadku tych drugich, ponieważ jeśli sobie na nie popatrzymy, to te nasze molekuły w większości też występują w naturze i budują one właśnie te nasze olejki. Perfumiarze posługują się takimi związkami jak na przykład wanilina, którą naturalnie znajdziemy w wanilii, czy na przykład linalol, który jest w bardzo wielu olejkach, między innymi bardzo dużo go jest w lawendzie. I oczywiście my możemy na przykład taką wanilinę sobie wysyntetyzować. Jest to najpowszechniejsza, bo i najtańsza metoda, ale słuchajcie, możemy też ją wyciągnąć sobie z wanilii. Wtedy mówimy o takich molekułach izolaty, ponieważ rzeczywiście wyizolowaliśmy je sobie, wyciągnęliśmy z jakiegoś naturalnego obiektu, tak, z jakiejś rośliny. I to się też przekłada na zapach. Słuchajcie, rzeczywiście jeśli sobie porównamy taki związek z syntezy, a z natury, to wyczujemy w nim wyraźnie różnicę. Oczywiście w perfumerii też się używa takich związków, takich molekuł, które są wyłącznie syntetyczne, bo zwyczajnie nie występują w naturze, a przynajmniej nic na razie nie wiemy na ten temat. Tak jest na przykład z większością białych piżm. I chciałem tylko, żebyście jakby wiedzieli, że jest tutaj takie rozgraniczenie, które jest trochę umowne, bo w rzeczywistości te molekuły możemy spotkać i z syntetycznych, i z naturalnych źródeł. Natomiast na potrzeby tego filmiku przyjmijmy sobie dalej to rozgraniczenie, że mamy naturalne składniki, tak zwane naturalsy, i mamy syntetyki. Pytaliście mnie poprzednio w komentarzach, jak to jest właśnie z tymi naturalnymi, ile ich jest w współczesnej perfumerii. To jest, słuchajcie, bardzo trudne pytanie do odpowiedzenia, niemniej spróbuję gdzieś opowiedzieć Wam trochę o tym. Rzeczywiście jest tak, że współcześnie te molekuły przeważają, natomiast to też nie jest tak, że one całkiem wyparły te nasze naturalne składniki. I wiem, że są w środowisku osoby, również sami perfumiarze, którzy uważają i mówią, że perfumy od tych takich największych producentów, te najpopularniejsze, to praktycznie tam sama chemia, nie ma tam nic z natury. To jest, słuchajcie, mit. Nie ma tutaj takiej reguły, że czym większy producent, czym mniej używa naturalnych składników. Właściwie to te największe domy perfumowe, jak na przykład Guerlain, mają taki budżet i takie zapotrzebowanie na składniki, że to oni mogą sobie pozwolić na regularne dostawy tych cenniejszych surowców. Możemy nawet spotkać przykłady, że ci producenci wręcz podpisują kontrakty z producentami olejków eterycznych, ekstraktów, że będą skupowali cały uzysk w ciągu roku. Wszystko, co uda się takiemu producentowi wyprodukować, weźmie sobie na wyłączność taki dom perfumowy. Żeby Wam to jakoś udowodnić, posłużę się też przykładem. Popatrzcie sobie tutaj. Mamy tutaj formułę perfum Amber Absolute od Toma Forda. Tom Ford, tak, wszystkim nam doskonale znana marka, celebrycka, popularna, znajdziemy ją na półkach w galeriach handlowych. A jak sobie przypatrzymy tutaj to znajdziemy około 20% naturalnych żywic. Mamy labdanum, mamy olibanum, jest też trochę patchouli. I teraz oczywiście możemy sobie dyskutować, czy 20% to jest dużo, czy mało, czy mogło być więcej. Pewnie mogłoby, ale przynajmniej widzimy tutaj, że nawet ci najwięksi gracze na rynku sięgają po naturalne składniki, przynajmniej w takiej ilości, że są one dostrzegane dla nosa. I oczywiście znajdziemy też przykłady perfum, które bazują w 100% na aromamolekułach, czego przykład zresztą podałem Wam w poprzednim filmiku, ale też na pewno nie jest to żaden standard. Nawet w tych popularnych, mainstreamowych markach znajdziemy kilka, czasami kilkanaście procent naturalnych składników w składzie, zwłaszcza w przypadku tych tańszych składników jak patchoula, jak różne żywice, bo w ich przypadku relatywnie niskim kosztem producent może podbić tą autentyczność, naturalność zapachu. Kolejnym mitem, który się przewija, to natomiast to, że w niszy perfumowej znajdziemy więcej naturalnych składników.
To też nie jest, słuchajcie, standard. W współczesnej niszy bardzo często też się leci właśnie na aromomolekułach. Natomiast w niszy, słuchajcie, są też te wszystkie takie małe, rzemieślnicze indie brandy. Wydaje mi się, że jeśli gdzieś szukać rzeczywiście większej ilości naturalnych składników, to właśnie tutaj. Oczywiście to też nie jest standard, ale rzeczywiście często są one prowadzone przez amatorów perfumiarzy, przez hobbystów, których po prostu jarają perfumy i jarają też te składniki, które mogą w nich wykorzystać. I w ten sposób możemy znaleźć marki, które chwalą się też tym, jak tworzą te perfumy, jak tworzą składniki. Tak jak ja pokazywałem Wam, jak tworzyłem te bursztyny do ostatniej serii perfum na profilach instagramowych takich mark jak na przykład Arish Ledor czy Bortnikow, możecie znaleźć filmiki, jak te składniki powstają. I też wydaje mi się, że właśnie w związku z tym też ci producenci są trochę bardziej transparentni, bo też mamy świadomość, że nasz odbiorca jest bardziej rozeznany w temacie, bardziej go to interesuje i też bardziej doceni to, że użyliśmy jakieś naturalne, dobrej jakości składniki. Natomiast jeśli, słuchajcie, mielibyście ochotę też mieć takie perfumy, które są w 100% z naturalnych składników, to w niszy też, słuchajcie, jest nurt perfum naturalnych i marki, które się w tym specjalizują. Mamy na przykład Mandy Aftel, która jest prawdziwą ikoną współczesnej naturalnej perfumerii. Mamy marki takie jak Hiram Green albo Abdes Salam, które wprost chwalą się i podkreślają to, że cały skład ich perfum w 100% jest z naturalnych składników. Natomiast słuchajcie, w parze z tą naturalnością idzie też wyższa cena, bo rzeczywiście stworzenie takich perfum jest wielokrotnie droższe niż gdybyśmy posługiwali się syntetykami. Ale też za tym idzie, słuchajcie, rzeczywiście inny zapach. I ja osobiście miałem możliwość tworzyć raz takie perfumy w 100% naturalne i też wiem, że ludzie różnie do nich podchodzą. Nie każdemu się taki typ perfumerii podoba. Jeszcze jedną sprawą, która może Was zainteresować, to czy my w ogóle jesteśmy w stanie jakoś zidentyfikować, ile mamy takich naturalnych substancji w składzie perfum. Nie będę tutaj szczególnie kreatywny. Najlepszym sposobem jest po prostu wyrobienie sobie nosa. Jeśli my nauczymy się i zaczniemy poznawać te składniki wszystkie w pojedynczej formie, to z automatu będziemy też łatwo w stanie je identyfikować w kompozycji. Natomiast z tym niesie się też taki zasadniczy minus, że wtedy trochę tracimy, odbieramy sobie tą taką magię z wąchania. Po prostu nie poznajemy już tych perfum jako taka całość, tak jak kompozycja, tylko podchodzimy do tego tak bardziej analitycznie i odbiera to sporo frajdy. Więc niekoniecznie to polecam, chyba że rzeczywiście Was to bardzo ciekawi. Natomiast możemy też sobie poczynić pewne założenia, słuchajcie. Tak jak poprzednio Wam wspominałem, nie wszystkie składniki w perfumach używamy w naturalnej formie. Jeśli na przykład lubimy perfumy, które mają dominujące nuty owocowe, albo na przykład perfumy z konwalią, to tutaj naprawdę nie ma szans, żebyśmy znaleźli perfumy, które będą miały dużo tych naturalnych składników. Raczej one bazują właśnie na syntetykach i w ten sposób odtwarzają efekt tych nut. Natomiast jeśli lubimy perfumy z paczulą, z wetywerem, z jakimiś żywicami, no to tutaj już mamy szansę znaleźć o wiele więcej tych naturalnych składników, bo po prostu tego typu składniki rzadko kiedy odtwarza się syntetycznie. I jeszcze pewną wskazówką też może być cena takich perfum. Znajdziemy na rynku, słuchajcie, producentów, którzy wołają 200-300 zł za flakon, po czym chwalą się, że użyli w nim naturalny ud. Ud, słuchajcie, to jest jeden z najdroższych składników w perfumach. Gram takiego olejka udowego sam w sobie kosztuje często kilkaset złotych. Jeśli więc producent chwali się, że go użył, to takie perfumy powinny kosztować wielokrotnie więcej, żeby tego udu było rzeczywiście, słuchajcie, tyle, żeby on był wyczuwalny dla nosa i robił jakieś w ogóle znaczenie tej kompozycji. Więc często jeśli właśnie widzicie perfumy bazujące na jakichś cennych składnikach, jak na przykład jakieś kwiatowe absoluty, jak tuberoza albo narcyz, czy właśnie na przykład oud, to w tym przypadku naprawdę rzadko kiedy mamy do czynienia z naturalnymi składnikami. Raczej są to odwzorowania właśnie z tych aromomolekuł. Chyba że rzeczywiście jest to jakaś właśnie taka mała, niezależna marka rzemieślnicza i cena tych perfum jest też na tyle wysoka, że możemy założyć, że po prostu perfumiarz miał odpowiedni budżet, żeby takie perfumy stworzyć.
No dobra, słuchajcie, to ja chyba wyczerpałem temat. Jeśli są jeszcze jakieś tematy, które by Wam tutaj interesowały, dajcie mi proszę znać w komentarzach. Może wtedy nagram jeszcze jeden filmik poświęcony temu tematowi. Dajcie mi też znać w komentarzach, co w ogóle myślicie o temacie tych składników. Czy to w ogóle dla Was ważne, że użyto jakiś naturalny składnik, czy może bardziej interesuje Was po prostu efekt zapachowy, a to jak perfumiarz do niego doszedł, to już jego słodka tajemnica. Dzięki wielkie za uwagę. Jeśli Wam się ten filmik podobał, zostawcie proszę łapkę w górę, kliknijcie suba, a ja wracam do Was niebawem z kolejnymi perfumowymi opowieściami. Trzymajcie się, cześć!